Czytam i działam. Lekcje z książki, które wprowadzisz w życie. Możesz pracować ciężko przez całe życie i nadal martwić się o pieniądze. Możesz też pracować całe życie i być milionerem na emeryturze. Możesz też pracować na innych zasadach i efekty zobaczyć szybciej niż myślisz. To właśnie 3 drogi, o których pisze MJ DeMarco. Część pierwsza. Sidewalk. Życie od wypłaty do wypłaty. Pierwszy etap, który autor nazywa chodnikiem, to życie, w którym pieniądze pojawiają się i znikają. Dostajesz wypłatę. Pieniądze uciekają na rachunki, raty, przypadkowe wydatki. 0 oszczędności, 0 planu, 0 poczucia bezpieczeństwa. Niektórzy zarabiają bardzo dobrze, a mimo to ich konto wciąż jest puste. To kwestia nawyków, przekonań i decyzji odkładanych na później. Na pewno masz takiego znajomego, który ma najnowszy telefon, markowe ubrania, jeździ nowym autem, ale prawie każdego dnia narzeka na brak pieniędzy. Każdy dodatkowy dochód znika szybciej niż się pojawia. Gdy zapytasz go, czy odkłada cokolwiek, usłyszysz: po co? Jak zarobię więcej, to wtedy będę odkładał. Ale większe zarobki nie przychodzą, a nawet jeśli, to i tak znikają przez jeszcze większe wydatki. W pierwszym etapie nie chodzi o to, że ktoś jest nieogarnięty. Chodzi o to, że żyje chwilą i nie widzi, że ta chwila kosztuje resztę życia. Ustal minimalną kwotę, którą odkładasz niezależnie od wszystkiego. Może to być 50 zł, 100 zł, cokolwiek. Najważniejsze, żeby było zawsze. Odetnij spontaniczne wydatki, które dają tylko krótką satysfakcję. Przez tydzień zapisuj wszystko, co kupujesz przy okazji. Już samo patrzenie na listę zmienia zachowanie. Zdefiniuj, czego tak naprawdę chcesz. Brak kierunku równa się brak decyzji, a brak decyzji równa się chodnik. Na tym etapie nie budujesz jeszcze wolności finansowej. Budujesz grunt, na którym w ogóle można ją postawić. Część druga. Slow lane. Powolna droga do bogactwa. Drugi etap to pas wolnego ruchu. To podejście, które większość z nas zna aż za dobrze. Instrukcja brzmi tak: ucz się dobrze, a znajdziesz stabilną pracę i awansujesz. Oszczędzaj poprzez inwestowanie w fundusze, a po 40 latach na emeryturze będzie pięknie. Zakładając inwestowanie 800 zł miesięcznie przez 40 lat przy średniorocznej stopie zwrotu 5% daje nam ponad 1 200 000 zł. Przez całe życie jesteśmy w stanie uzbierać olbrzymie pieniądze. Jeśli chcesz zgłębić temat, odsyłam do omówienia książki Najbogatszy człowiek w Babilonie. Natomiast pojawia się pytanie, czy chcemy być bogaci dopiero na emeryturze? Slow lane nie jest zły, ale jest powolny i często kończy się tym, że cała wolność finansowa zostaje przesunięta na wiek, w którym wolimy odpoczywać niż gonić marzenia. Autor opisuje okres, kiedy pracował w korporacji. Kiedy podpisywał umowę, czuł, że robi to, co trzeba. Stateczna posada, stała wypłata, dodatki, ubezpieczenie. Do czasu. Codziennie widział ludzi, którzy pracowali tam 10, 20, 30 lat. Nie wyglądali na wolnych, raczej na zmęczonych, pogodzonych z tym, że życie upływa między poniedziałkiem a piątkiem. Najbardziej utkwiła mu w pamięci scena, kiedy jeden z pracowników odchodził na emeryturę. Firma dała mu zegarek, ładny, elegancki, z dedykacją, a MJ pomyślał: 40 lat życia za metalowy zegarek? Czy naprawdę chce iść tą drogą? Slow lane działa, ale tylko wtedy, kiedy jesteś gotów poświęcić większość życia na czekanie. Wyjście nie oznacza rzucenia pracy jutro o 8. Slow lane też może być etapem, ale według autora nie powinien być celem. Oto 3 praktyczne kroki, które możesz wdrożyć od razu. Pierwszy. Zacznij tworzyć drugą nogę finansową, nawet bardzo małą. Coś, co nie zależy od Twojej etatowej pensji. Może to być mini usługa czy własny produkt cyfrowy. Cokolwiek, co pozwala choćby minimalnie przetestować rynek. O tym samym opowiada Robert Kiyosaki w Bogaty ojciec, biedny ojciec. Drugi. Podnoś swoją wartość rynkową. Zainwestuj w umiejętności, które zwiększają cenę Twojej pracy. Zadaj sobie jedno pytanie. Która umiejętność najbardziej zwiększy moje dochody w ciągu najbliższych 12 miesięcy? I skup się na niej. Trzeci.
Zdefiniuj, czym dla Ciebie jest wolność. Nie ogólnie. Konkret. Ile potrzebujesz miesięcznie? Jak chcesz pracować? Jakiego tempa życia oczekujesz? Część trzecia. Fastlane. Droga, która może dać wolność szybciej. Trzeci etap, czyli pad szybkiego ruchu, brzmi kusząco. Wolność, niezależność, własny biznes. Ale mało kto rozumie, na czym Fastlane naprawdę polega. To nie jest załóż firmę i będziesz bogaty, zarób w sieci bez wysiłku, albo pasja Cię utrzyma. Fastlane nie jest obietnicą szybkiego sukcesu. Jest zasadą, która mówi: Twoje życie zmienia się dopiero wtedy, gdy tworzysz coś, co pracuje niezależnie od Ciebie. Produkt, system, platforma, usługa, która może rosnąć nawet wtedy, kiedy śpisz albo jesteś na urlopie. Biznes kojarzy się z 16-godzinną pracą, stresem i ryzykiem, a DeMarco tłumaczy to prościej. Fastlane to nie cięższa praca. To praca inna, praca, która daje dźwignię. Znajdź problem, rozwiąż go na skalę i pozwól, żeby system pracował dłużej niż Ty. Wybierz rynek, który ma ból. Bogactwo zawsze przychodzi w odpowiedzi na czyjś problem. Rozejrzyj się. Co ludzi frustruje, na co tracą czas, czego potrzebują, a czego rynek im nie daje. DeMarco powtarza: Twoje bogactwo jest wprost proporcjonalne do problemu, który rozwiązujesz. To znaczy, że nie musisz wymyślać niczego genialnego. Wystarczy, że zrobisz coś użytecznego. Przez tydzień zapisuj wszystkie problemy, które widzisz wokół siebie. Własne i cudze. Po 7 dniach będziesz mieć listę pomysłów, które mają sens. Postaw na skalę. Fastlane nie polega na tym, że prowadzisz działalność, która wymaga Twojej obecności przez cały czas. To musi być coś, co może rosnąć bez Ciebie. Produkt cyfrowy, kurs, aplikacja, narzędzie, sklep, którego logistyka jest zautomatyzowana. Ważne, żeby istniała możliwość skalowania. Postaw na kontrolę. Jeśli Twoja przyszłość zależy od jednego klienta, jednej platformy, jednej współpracy, to nie jest Fastlane, bo Fastlane to wolność, a wolność wymaga kontroli. Dlatego na przykład influencer z setkami tysięcy obserwatorów na Instagramie nie jest Fastlane. Platforma może go wyłączyć jednym kliknięciem, ale influencer z własnym sklepem, newsletterem i ofertą, którą sprzedaje samodzielnie, to już zupełnie inna historia. Zbuduj system, który pracuje, kiedy Ty nie pracujesz. Fastlane zaczyna się tam, gdzie kończy się coś, co nazywamy sprzedażą godzin. Jeśli sprzedajesz czas, masz limit 24 godziny dziennie. Systemy nie mają tego limitu. Dlatego Fastlane to automatyzacja, delegowanie, procesy, które działają w tle. DeMarco nazywa to zasadą odłączania czasu od pieniędzy. Zacznij i działaj codziennie. DeMarco krytykuje motywacyjne gadki i wizjonerskie plany bez działania. W Fastlane liczą się codzienna konsekwencja, uczenie się na błędach, szybkie testowanie. Stwórz coś małego, wypuść, zobacz reakcję, popraw, znowu wypuść. Fastlane brzmi jak coś bardzo kuszącego. Wolność, niezależność, system, który pracuje, gdy Ty odpoczywasz. Łatwo się tym zachłysnąć, bo ta wizja jest naprawdę pociągająca. Ale jest druga strona medalu, o której wiele osób nie mówi i o której DeMarco pisze bardzo szczerze. Żeby Fastlane w ogóle zaczął mieć sens, trzeba przejść przez okres, który jest długi, niepewny, momentami męczący, czasem nawet frustrujący. Okres, w którym pracujesz, a efektów prawie nie widać. I tu właśnie najwięcej osób się zatrzymuje. To miesiące, czasem lata, regularnego działania, uczenia się błyskawicznie, radzenia sobie z odrzuceniem, poprawiania rzeczy, które nie działają. To wymaga nie tylko kreatywności, ale też cierpliwości, nie tylko odwagi, ale przede wszystkim dyscypliny. W praktyce wygląda to tak, że pracujesz nad produktem, który na początku kupują 3 osoby. Czytasz komentarze, które nie zawsze są miłe. Poprawiasz, testujesz, wypuszczasz ponownie i wracasz do tego jutro, pojutrze i za tydzień. To nie jest droga, która pasuje do każdego temperamentu, ani do każdej sytuacji życiowej. Nie każdy może sobie pozwolić na ryzyko. Nie każdy chce budować coś własnego. Nie każdy lubi niepewność.
i absolutnie nic w tym złego. Dla wielu osób stała praca, przewidywalność i jasne granice obowiązków będą po prostu lepszym wyborem, zdrowszym, spokojniejszym, bardziej dopasowanym do ich życia. Fastlane nie jest lepsze, jest inne, jest drogą dla tych, którzy czują potrzebę tworzenia czegoś własnego i są gotowi zapłacić cenę w postaci długiego okresu budowania. To nie metoda na szybkie pieniądze. To model życia, który najpierw sprawia trud, a dopiero potem nagrodę. Najpierw lata pracy, a dopiero potem tempo, które z zewnątrz wygląda jak magia. I jeśli ktoś oczekuje szybkiego efektu, Fastlane go rozczaruje. Jeśli ktoś nie znosi chaosu, też go rozczaruje. Jeśli ktoś potrzebuje stabilizacji, ta droga nie będzie dla niego komfortowa. Ale jeśli ktoś czuje w środku, że chce tworzyć, budować, kombinować, poprawiać, szukać rozwiązań, wtedy Fastlane daje coś, czego nie da żadna inna ścieżka. Poczucie, że w pewnym momencie to, co stworzyłeś, zaczyna pracować za ciebie. Część 4. Podsumowanie 3 dróg. Kiedy patrzysz na te 3 drogi obok siebie, nagle zaczyna być jasne. Każda z nich prowadzi do innego miejsca i każda pasuje do innego etapu życia. Chodnik to życie tu i teraz. Kuszące, lekkie, pełne impulsów. Można tam żyć miesiącami, a nawet latami, bo daje iluzję wolności. Ale pod tą lekkością kryje się coś niepokojącego. Brak fundamentu. Jeden gorszy miesiąc potrafi wtedy zachwiać wszystkim. To droga, która rzadko kończy się tak, jakbyśmy chcieli, bo nie ma na czym budować. Pas wolnego ruchu wydaje się rozsądny. To ta dorosła, odpowiedzialna ścieżka, którą chwali otoczenie. Tu wszystko ma swój rytm. Oszczędzanie, spokojne inwestowanie, odkładanie na emeryturę. Daje stabilizację, nawet poczucie bezpieczeństwa. To droga wolniejsza, czasem zbyt wolna, żeby dać prawdziwą wolność. I pas szybkiego ruchu, najbardziej wymagająca, ale też najbardziej obiecująca. To nie jest droga dla tych, którzy chcą gwarancji. Jest dla ludzi gotowych tworzyć rozwiązania, a nie tylko je konsumować. Fastlane daje coś, czego nie daje żadna inna ścieżka. Możliwość, że Twoje działania zaczną pracować za Ciebie, że Twoje dochody przestaną być ograniczone liczbą godzin, które możesz przepracować. Oczywiście ta droga bywa niepewna. Wymaga odwagi, testowania, podejmowania decyzji, które nie zawsze są wygodne, ale w zamian daje coś, czego nie da się kupić. Czas. Czas, o którym decydujesz sam. Każda z tych 3 dróg ma swoje miejsce. Pierwszy etap daje doświadczenia, drugi etap porządkuje życie, a trzeci etap otwiera drzwi do wolności. Wybierz ten, który najbardziej do Ciebie pasuje, do Twojego stylu życia, Twoich celów i tego, jak chcesz, żeby wyglądały Twoje kolejne lata. Najważniejsze jest to, że dopóki wybór jest świadomy, żadna z tych dróg nie jest błędem. Błędem jest tylko zostanie na ścieżce, która prowadzi w stronę, której nie chcesz. A teraz pytanie do Ciebie. Na której z tych dróg jesteś dzisiaj? I czy to jest ta, na której chcesz zostać? Daj znać w komentarzu. A jeśli chcesz kolejne, spokojne, praktyczne omówienia książek, które zmieniają sposób myślenia, zasubskrybuj kanał Czytam i Działam.